Razem pokonamy to zło, które się chce na nas spuścić. Dziękuję. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, na początek, jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za wczorajszego live'a. Jak zawsze przemiło z Wami spędziłem ten czas, także zapraszam za tydzień od razu. Dzisiaj przejdę do tematu, omówię temat wielkich patriotów, prawdziwych patriotów, obrońców granicy, którzy heroicznie, narażając własne życie i zdrowie, bronili Polskę, Polaków przed hordami dzikich uchodźców. Ale zanim przejdę do konkretów, chciałbym Wam się przyznać do błędu, który popełniłem. I tutaj muszę przyznać, że nie miałem racji w pewnej kwestii, jeśli chodzi o PiS. Muszę się przyznać, bo nie mam innej, trzeba się po prostu przyznać. A dokładnie chodzi o to, że Wam niejednokrotnie już mówiłem, że generalnie PiS nie jest w stanie mnie już niczym zaskoczyć. I tu powiem Wam, myliłem się i to bardzo. Bo skubańcy znowu mnie zaskoczyli i wycofuję się z tych słów, jednak PiS jest w stanie cały czas mnie zaskakiwać. Jeśli chodzi o tą sprawę z granicy, gdzie pisowcy pojechali bronić polskiej granicy, sam Kaczyński, wyobraźcie sobie, bronił naszych zachodnich rubieży. Kaczyński, taki pomyleniec bezgraniczny, generalnie nie wiem, czy mu się po prostu kierunki nie pomyliły. I pojechał do Słubic, szczuć na Niemców. Słubic, w których ludzie z Niemcami od lat żyją w zgodzie i symbiozie. Żyją, a Kaczyński pojechał straszyć Niemcy. I standardowe okrzyki: zwyciężymy, zwyciężymy. Miny mieli po prostu nietęgie, takie gęby ponure, spojrzenia tępe. Te bohaterskie chłopaki po prostu, wyobraźcie sobie, pojechali bronić zachodniej granicy. Oczywiście mogli tam bezpiecznie stać, fotografować się, bo jakoś dziwnym trafem nic się tam jakiegoś, niepokojącego nie działo. Oczywiście nie pojechali tam, gdzie akurat jakieś sytuacje są napięte, na przykład na wschodniej granicy. Gdzie? Przecież Jarek jedzie tam, gdzie go Polska wzywa, gdzie go obywatele potrzebują. Obywatele Słubic Jarka przywitali wyjątkowo ciepło, wyjątkowo gorąco. W końcu zjawił się Zbawiciel uciśnionych ludzi przez tych złych Niemców. Teraz będą mogli spać spokojnie. Zresztą zobaczcie, jak entuzjastycznie witali Jarosława, Zbawiciela w Słubicach. Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Siedziało! Także tak, moi drodzy, ci dzielni chłopcy bronią zachodniej granicy. Oczywiście wcześniej głosowali przeciwko Tarczy Wschód, popierają Orbana i Le Pen, te pacynki Putina. Teraz tak powoli zaczyna się wszystko kleić. Jakby nie patrzeć i sięgać do historii, zabory też nie wzięły się znikąd.
Bo też nie jest żadną tajemnicą, że PiS za swoich nierządów wydał bez żadnej kontroli 366 tysięcy wiz dla obywateli Azji i Afryki. MSZ zabroniło konsultantom sprawdzać ich kwalifikacje. Te kanalie wpisują się w wojnę hybrydową Putina i Łukaszenki, a potem szczują na emigrantów i winą obarczają Tuska. No, nie wiem, czy większe, znaczy nie, bo znowu się pomylę. Tak, mogą większe skurwysyństwo odwalić i podejrzewam, że jeszcze nie jedno odwalą. No ale wróćmy do naszego kieszonkowego dyktatora. Ten pożałowania godny, niespełniony ojciec narodu pojechał do Słubic na granicę polsko-niemiecką i bredził coś o tajnym tanie Tuska z Niemcami. Zarzucił niemieckiej policji, że podrzuca Polsce emigrantów i świadomie działa na niekorzyść naszego kraju. Zdaniem tego siewcy łupieżu niemieckie samochody policyjne można zobaczyć nawet daleko od zachodniej granicy i nie ma przy tym żadnej symetrii, gdyż nie jest tak, że polskie radiowozy policyjne również wjeżdżają do Niemiec. Tak powiedział ten zaupierzony zbawca narodu. Dodał jeszcze, że obecne rządy w Polsce są zdeterminowane, by realizować tą politykę, która jest dzisiaj narzucana przez Berlin i Brukselę, czyli standardowe bla, 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 bla. Niemcy, mając tutaj swoich ludzi władzy, uważają, że im wolno robić wszystko, co chcą. Wjeżdżają na nasze terytoria. W tej chwili niemieckie samochody policyjne można zobaczyć nawet daleko od zachodniej granicy. Ale nie ma tu żadnej symetrii. To nie jest tak, że polskie wjeżdżają do Niemiec. To jest sytuacja podległości. Dla Tuska może normalna, dla jego ludzi może normalna, ale dla normalnych Polaków nienormalna, nie do przyjęcia. Moi drodzy, to co Kaczyński tam wypluł z siebie, to jest oczywiście wredna insynuacja, że rząd polski reprezentuje nie Polaków, a Niemców. Jak się okazuje, ten tajny plan Tuska z Niemcami jest zwykłym, ordynarnym, kłamliwym, pisowskim wymysłem na użytek kampanii wyborczej Alfonsa Nawrockiego oraz takie typowe, standardowe dolanie betonu do głów niezbyt uświadomionych i zmanipulowanych wyborców pisowskiej Kamory, przepraszam. No i oczywiście Kaczyński też o tym nie wspomniał, być może mu to wyleciało, ale odnośnie sprawy emigrantów warto tu przypomnieć słowa byłego pisowskiego, podkreślam pisowskiego, szefa MSZ Jacka Czaputowicza, który stwierdził, że rząd PiS-u świadomie i celowo przepuszczał tysiące emigrantów przez Polskę, mówiąc, że to będzie niemiecki problem. Także no, powoli dojdziemy jeszcze do ciekawszych wątków. No ale swego czasu Kaczyński był na tajnym spotkaniu z Angelą Merkel. Tak, był Kaczyński, która proponowała mu współuczestnictwo Polski w kierownictwie Unii. Jednakże po rozmowie z Merkel Kaczyński odrzucił propozycję niemieckiej kanclerz, bowiem dla niego ważniejszym od żywotnych interesów dyplomatycznych Polski była ta jego patriotyczna możliwość straszenia Niemcami oraz wyciąganie historycznych zaszłości dla osiągnięcia takich partykularnych, partyjnych i politycznych korzyści oraz mobilizacji swojego betonowego elektoratu.
Byliście w rządzie szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza w latach 2018-2020 i on wtedy, kiedy Niemcy zamykały granice w roku 2023, zamykały granice, żeby cofać uchodźców, imigrantów nielegalnych do Polski, to wasz minister były już wtedy powiedział tak: kilkanaście tysięcy migrantów miesięcznie przechodzi przez teren Polski. My uznajemy, że nie ma tego problemu, bo oni się nie zatrzymają na terenie naszego kraju. Z perspektywy Niemiec Polska dostarczała i dostarcza Niemcom na skutek nielegalnej migracji wielu imigrantów. Czyli wy świadomie wpuszczaliście ludzi do Niemiec, wiedząc, że jeżeli oni zostaną w Niemczech złapani, to w ramach umowy o readmisji zostaną cofnięci do Polski. Świadomie to robiliście. Wasz minister to mówił. Rozporządzenia Dublin 3. Panie redaktorze, cały program migracyjny w Europie spowodowali Niemcy. I Dobrze, takie ale stanowisko chwilę. można do dziś... Ale chce pan, ja chcę usłyszeć od pana potwierdzenie. Pan także był w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Wyście celowo wpuszczali imigrantów przez teren Polski, zakładając, że jeżeli zostaną złapani w Niemczech, to będą cofani do Polski, bo tak działa prawo o readmisji. Panie redaktorze, ja nie byłem w rządzie w roku 2018, jak pan wie, przedstawić. Myślę, nie wiem, jakie były postanowienia. Moi drodzy, tak naprawdę Kaczyński nigdy nie dbał o politykę zagraniczną Polski, ponieważ dla niego liczyła się jedynie taka dyktatorska władza w kraju. Zresztą na polityce zagranicznej znał się tak jak świnia na gwiazdach i delegował do prowadzenia jej tylko trochę bardziej, że tak powiem, światłych w tej dziedzinie od siebie, ale poddańczo i uległych mu polityków. Powiem wam, zastanawiam się szczerze, raczej się może i domyślam, czemu Kaczyński nie udał się na przykład do Brześcia na granicy z Białorusią lub do Królewca z Rosją i nie odgrywa tam takiej podobnej, żałosnej farsy jak w Słubicach. Oczywiście, że tam nie pojedzie, bo po co się narażać, nie? Łatwiej rżnąć bohatera tam, gdzie jest całkowicie bezpiecznie. No i po co ma też narażać się na niezadowolenie swoich kremlowskich oraz mińskich przyjaciół i jego promotorów. I nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzicie, ale według mojego skromnego zdania, szkalując na każdym kroku premiera Donalda Tuska, Kaczyński zachowuje się jak taki mały, tchórzliwy kundelek, obszczekujący ze strachu doga, no coś w tym rodzaju, lub jakiegoś wilczura, oraz po prostu ośmiesza się na oczach ludzi mądrzejszych, jak ci z tego topniejącego, coraz bardziej pisowskiego, ciemnego ludu. Niestety na jego nieszczęście, ale za to na nasze szczęście, Kaczyński jest za krótki, aby doskoczyć do poziomu znaczenia i uznania, jakim cieszy się premier Donald Tusk w Polsce, Europie i na świecie. I tutaj do Kaczyńskiego można jedynie powiedzieć, żeby przestał pluć jadem, bo w końcu kiedyś sam się nim zakrztusi. To, co było, i afera wizowa, i to, co powiedział minister Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych za czasów PiS-u, który powiedział wprost, tak de facto to Morawiecki zadziałał i powiedział o kontrolach w momencie, kiedy Niemcy się zwrócili i powiedzieli, przez wasz kraj idą dwa szlaki, od południa i od wschodu. Idzie ogromny biznes, bo ktoś sprzedaje wizy, ktoś zarabia na handlowaniu ludźmi i wy tego nie widzicie. I dopiero jak Niemcy powiedzieli, że przechodzą ci ludzie dalej, bo oni nie chcieli zostawać w Polsce, tylko chcieli iść dalej na południe Europy, to wtedy Morawiecki zadziałał. I mówię to, bo to powiedział tysiącami. Pan minister Czaputowicz... To był pani kolega z rządu. Tysiącami ludzie przechodzili, bo pan minister Wawrzyk razem z kolegami handlowali w MSZ-cie wizami. Dzisiaj na szczęście mamy odbudowaną dyplomację. Moi drodzy, tak jak wam wspomniałem, ten kieszonkowy dyktatorek zbłądził i to fizycznie i w przenośni. Tak jak mówiłem, pojawił się w Słubicach na granicy polsko-niemieckiej, gdzie pokrzykując wskazywał na zagrożenie płynące z zachodu. I tego małego, zaupierzonego świra nie dziwi, że
płot, parkan stanął na granicy wschodniej. Zbłądził też dlatego, bo dowiedzieliśmy się, że, uwaga, czyta niemiecką prasę, z której czerpie informacje o tym, co się dzieje w Polsce. No, po prostu świat się kończy. I wyczytał tam o tajnych rozmowach polsko-niemieckich, które mają na celu realizację tajnego niemieckiego planu przerzucenia emigrantów do Polski. Nie wiem, być może dlatego widzi wszędzie u nas niemieckie radiowozy. Tego nie wiem. No, nasz Jarosław zbłądził, bo wystąpił z tym, można już powiedzieć, odgrzewanym kotletem jego świata trzymania tabliczki referendum, stop nielegalnej emigracji. Ale przypomnieć warto, że jedno takie już było, no nieudane. Ciągnąc dalej, zachęcał do głosowania oczywiście na Nawrockiego, by zmienić tę sytuację, która jest obecnie, wyobraźcie sobie, nie do przyjęcia. Pilnujemy tutaj w Zgorzelcu razem z mieszkańcami, żeby Polska nie stała się krajem migracyjnego chaosu. Chcemy, żeby nasze siostry, matki, nasze córki spokojnie mogły chodzić po ulicach polskich miast. Tak było do tej pory. Polska była jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Dzisiaj to się może zmienić. Powiedzmy razem głośno nie dla nielegalnej imigracji. Zgody. Nie ma 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 zgody. Moi drodzy, tak jak wam wspomniałem, ten kieszonkowy dyktatorek zbłądził, i to fizycznie i w przenośni. Tak jak mówiłem, pojawił się w Słubicach na granicy polsko-niemieckiej, gdzie pokrzykując wskazywał na zagrożenie płynące z zachodu. I tego małego, zaupierzonego świra nie dziwi, że płot, parkan stanął na granicy wschodniej. Zbłądził też dlatego, bo dowiedzieliśmy się, że, uwaga, czyta niemiecką prasę, z której czerpie informacje o tym, co się dzieje w Polsce. No, po prostu świat się kończy. I wyczytał tam o tajnych rozmowach polsko-niemieckich, które mają na celu realizację tajnego niemieckiego planu przerzucenia emigrantów do Polski. Nie wiem, być może dlatego widzi wszędzie u nas niemieckie radiowozy. Tego nie wiem. No, nasz Jarosław zbłądził, bo wystąpił z tym, można już powiedzieć, odgrzewanym kotletem jego świata trzymania tabliczki referendum, stop nielegalnej emigracji. Ale przypomnieć warto, że jedno takie już było, no nieudane. Ciągnąc dalej, zachęcał do głosowania oczywiście na Nawrockiego, by zmienić tę sytuację, która jest obecnie, wyobraźcie sobie, nie do przyjęcia. Na razie nic w takim razie nie ma dla pana. Uwagi. Żadnych kwalifikacji, bez wykształcenia, bez komputera, na pracę umysłową zero szans. Do tego słabe fizycznie, nieskoordynowane ruchy, ogólne wrażenie przygnębiające. Sugerowany zawód operator pilota od telewizora. No okej, a teraz trochę faktów, które pisowcy tak zgrabnie pomijają, zatajają. Jakoś nikt, ale to nikt w 2023 roku nie widział Kaczyńskiego protestującego na granicy polsko-niemieckiej, a liczba zawróconych z Niemiec do Polski wtedy za rządów PiS była wyższa niż w 2024 roku. Nikt go też nie widział, gdy MSZ, gdy jego
koledzy wydawali bez kontroli tysiące polskich wiz tym całym migrantom. Nawet tak naprawdę porządnej granicy, z którą tak się chełpią, nie potrafili zbudować jak należy. Ci nielegalni emigranci potrzebują pół minuty i lewarek samochodowy za 30 zł, żeby ją pokonać. Także teraz im pozostały i prezesikowi jakieś fantazje z urojonego łba Kaczyńskiego o tajnych rokowaniach z Niemcami. No, tutaj wiarygodność zerowa, ale tego jest więcej. Bo Kaczyński i pisowcy uwielbiają straszyć emigrantami. A tymczasem w 2022 roku ponad 136 tysięcy emigrantów z krajów muzułmańskich otrzymało pozwolenie na pracę. W 2015 roku dokładnie tych samych krajów pozwolenie na pracę otrzymało 3,5 tysiąca. Za rządów PiS w 2022 roku ponad 40 razy więcej osób z krajów muzułmańskich otrzymało pozwolenie na pracę w Polsce niż za rządów PO-PSL w 2015 roku. I to są suche fakty, to są suche liczby. Kolejne fakty. W 2024 roku rząd Donalda Tuska deportował z Polski 8 tysięcy emigrantów popełniających przestępstwa. 2025 ma być rekordowy. Jest kilkanaście tysięcy wniosków o deportację niebezpiecznych przestępców, którzy w czasach rządzenia PiS czuli się jak pączki w maśle. I co ciekawe, większość właśnie tych deportowanych przestępców ma te sławne wizy za kasę Wawrzyka. Czyli tak jak tutaj wcześniej mówiłem, pisowcy po prostu wpuszczali każdego jak leci. I nie wiem, czy o tym pamiętacie, ale chyba też warto przypomnieć, że rząd Ewy Kopacz w 2015 roku zgodził się na wpuszczenie do Polski 7 tysięcy emigrantów, katolików z Syrii, mordowanych przez państwo islamskie. Kaczyński katolikom z Syrii odmówił pomocy, powiedział, że PiS nie wpuści żadnego emigranta. A jak się później okazało, jak Kaczyński doszedł do władzy, to wpuścił niemal 600 tysięcy emigrantów z państw muzułmańskich przez 8 lat swoich nierządów. 250 tysięcy ostatnie przez 30 miesięcy. Czyli taki wielki katolik, ale pomoc katolikom, nie muzułmanom za łapówkę, jak leci, dawać, płacić i wchodzić. Dobra, teraz przejdźmy do tych sławetnych niemieckich radiowozów. Faktycznie pojawiają się w Polsce, jak i polskie w Niemczech, po stronie niemieckiej. I to nie jest żadną tajemnicą. A dzieje się tak poprzez współpracę polsko-niemiecką, czyli wspólne realizowanie operacje i patrole z naciskiem na wspólne. Dotyczy to też Straży Granicznej. O tym jakoś ten siewca łupieżu już się nie zająknął. Była też afera, że przed hotelem pod Warszawą widziane były niemieckie radiowozy, które miały rzekomo przywieźć emigrantów. I to jest nieprawda. Unijni policjanci, w tym oczywiście niemieccy, pojawili się u nas w ramach operacji Frontexu. Dziwne, że o radiowozach z innych krajów jakoś Kaczyński, pisowcy nie wspomnieli. Ciekawe czemu. W zasadzie nie jest to dziwne, bo nagonka dotyczy tylko Niemców. I teraz tak, Niemcy zalewają nielegalnymi emigrantami, twierdzi ten kieszonkowy dyktatorek. Dość tego krzyczy, i tak dalej. Dostaną, wiecie, klatą zasłonił granicę zachodnią i broni nas przed emigrantami. To jest kolejna manipulacja i kolejne kłamstwo Kaczyńskiego i tej całej zakłamanej pisowskiej mafii. Prawo międzynarodowe i unijne dopuszcza odesłanie migranta do kraju pochodzenia lub
pierwszego bezpiecznego w ramach UE, Unii Europejskiej. Konwencja Dublin III. Do kraju rejestracji migranta, jeśli ktoś przejdzie przez naszą wschodnią granicę, zostanie u nas zarejestrowany i zatrzymany zostanie w Niemczech, to zgodnie z tym prawem podlega readmisji do Polski. No, są jeszcze cofnięcia z granicy i deportacje. Ile takich przypadków było? I tutaj wydaje mi się, że podkreślić należy, że procedura obowiązuje od 1990 roku. Jest sformalizowana, przekazanie migrantów odbywa się na granicy, a biorą w tym udział funkcjonariusze obu stron i nie ma mowy o podrzucaniu kogoś. W latach 2022-2023 za rządów PiS-u procedura dotyczyła 927 i 1567 osób odpowiednio. Uwaga, i tutaj głównie Ukraińców. Są jeszcze zawrócenia z granicy, czyli niewpuszczenie na terytorium Niemiec. To dotyczy głównie okresu październik 2023, kiedy Niemcy przywrócili kontrolę na granicy. Niemcy przywrócili kontrolę na granicy dlatego, że przez Polskę bardzo dużo przechodziło nielegalnych emigrantów. Do końca 2024 roku od granicy, nazwijmy to, odbiło się łącznie 11 000 osób, ale tutaj uwaga, 50-60% z nich to Ukraińcy, pozostałe nacje to głównie Gruzini, Syryjczycy, Hindusi i śladowo inne nacje. I tutaj chyba trzeba zaznaczyć, że zawrócone osoby mogą mieć w Polsce legalne prawo pobytu. Obywatel Ukrainy, Gruzji, Mołdawii przebywają u nas legalnie na podstawie ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy składanych do wojewodów wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, pracę itd., itd. Są jeszcze deportacje, a jest ich tak średnio 600-700 rocznie. Deportowani to głównie, uwaga, bo to jest też ciekawe, Polacy stanowiący około 50%. Drugą grupę stanowią Rosjanie. Udział innych nacji jest mniejszy. Na koniec procedury readmisji i deportacji zakładają konieczność wdrażania zgody przez państwo przyjmujące, czyli Polskę. I tutaj, jak widać po datach i danych, państwo PiS wyrażało także zgody, tym samym tutaj pada mit o podrzucaniu przez Niemcy swoich migrantów. No ten mały pokurcz powołuje się też na niemieckie dane mówiące o readmisji i deportacji około 70 000 osób ubiegłego roku, ale nie wspomina, że dotyczy to wszystkich krajów i nie jedynie Polski. To nic innego, Kaczyński po prostu manipuluje, kłamie, przeinacza, po prostu manipuluje danymi, znowu chce wzbudzić lęk i niechęć do Niemców i migrantów, by pogłębić podział i polaryzację narodu, co ma mu pomóc jemu i jego kandydatowi, temu niezależnemu. I tutaj nie pomoże tak naprawdę, bo dane liczbowe mówią same za siebie. No i mówią, że po prostu ten mały mąciciel najzwyczajniej w świecie zbłądził. Tak, wiem, że większość tego twardego, pisowskiego betonu to wszystko łyknie beznamiętnie, bez popitki, poprosi o więcej. No bo tutaj nie musimy się oszukiwać. Pisowski elektorat, co Jarosław powie, to jest święte, choćby było najbardziej absurdalne. Kaczyński doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jak przegra wybory prezydenckie, to będzie jego koniec. I z tego mu też z całego serca życzę.
Ja Wam już dziękuję, bo troszeczkę się rozgadałem, ale po prostu musiałem wyjaśnić te kłamstwa i manipulacje tego odrażającego gnoma Kaczyńskiego i tych jego wszystkich przydupasów. Wiem, że nie do wszystkich to dotrze, nie wszystkich to przekona, ale ja się powiem, że może tak, poczuję się o wiele lepiej, wywalając to z siebie. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. W sucharze dnia, a jak znowu będzie śpiewająco, tak żeby troszeczkę odetchnąć, uśmiechnąć się. Także co, piszcie, komentujcie, oceniajcie. Ja Wam już dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny materiał i do zobaczenia już niebawem. Cześć. Partia PiS-u w naszym kraju to idiotów ma. Ich głupota sięga głębiej do samego dna. Zapatrzeni w Kaczyńskiego i wsłuchani do rytmu, wygadują same bzdury, nie uwierzy nikt. Lalaj, lalalaj, lalaj, Romanowski z naszej Polski spierdalaj. Lalaj, lalalaj, lalaj, lepiej każą z naszej Polski uciekaj. Jest też partia w naszym kraju, co na ziemi ma. Jeden taki to z gaśnicą po Sejmie często dna. W Parlamencie Europejskim kasę pobierają i Europę nam od środka rozpierdalają. La 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 la, Braun ty z gaśnicą to wypierdalaj. La la